Siema, jesteś nowym graczem GTA Online? Jeśli tak, to zapraszam do oglądnięcia tego materiału, ponieważ już trochę mam godzin w tej gierce. Dochodzi do 1000 i wiem co nieco na temat tej gry. Jak zarabiać poszczególne rzeczy, jak wszystko coś robić oraz przedstawię Ci wszystkie opłacalne biznesy. Jeśli ten temat Cię interesuje, to możesz zostać do końca, będzie mi niezmiernie miło. A ja już Cię zapraszam do oglądania, widzu. Pierwszym punktem są statystyki gracza. Czyli na przykład, jeśli ty zaczynasz dopiero i masz 10 level, 20, masz o wiele mniejsze HP niż gracz, który ma na przykład 100 level. Także nie zaczynajcie się w bójki z innymi graczami na początku, bo to nie ma sensu praktycznie, bo praktycznie zawsze przegracie. Od 120 levela macie max HP, ale tak czy siak, jak macie jeszcze większe levele, to wtedy wam się podobno tam szybciej regeneruje, tak? Także podsumowując, nie zadzierajcie z innymi graczami, bo wam się to nie opłaca. Też na przykład będziecie mniej wytrzymywać, jeśli będziecie biegać, kondycja będzie wam siadać. Ale te statystyki wiadomo, po jakimś czasie grania będą wzrastywać, ale możecie sobie sami na przykład możecie sobie sami nabić. Na przykład skradanie, możecie podejść skradanie i pójść awka, na przykład. Gąbka napada i lecimy. Na przykład. Także myślę, że dobiłem temat i teraz lecimy do drugiego punktu. Drugim punktem są próby czasowe. Rockstar daje nowe próby czasowe co tydzień, w czwartki. Ale też miejcie na uwadze, że one są bardzo proste. Można je wykonać w Batim z ulicy albo za 15 tysięcy. A za każdą próbę czasową dostajecie 100 tysięcy normalnie. Są jeszcze próby czasowe RC Bandito, ale one są po prostu większy wkład musicie w nie a po prostu próbę czasową zwykłą musicie tylko Batiego z ulicy wziąć albo po prostu kupić. I pamiętajcie, że Rockstar często daje też premię, typu na przykład próba czasowa razy 3, czyli że za próbę czasową jakąś łatwą możecie nawet zgarnąć 300 tysięcy. Także moim zdaniem próby czasowe się opłaca robić, tylko trzeba mieć czas i po prostu chęci, także lecimy do kolejnego punktu. Trzecim punktem są znajdźki. Są 3 znajdźki, takie najbardziej opłacalne. Jest to toporek kamienny, rewolwer marynarki i jeszcze jeden rewolwer, zapomniałem jak się nazywa. Za wszystkie dostaniemy 250 tysięcy, są w miarę łatwe do zrobienia. W opisie będziecie mieli link do tych znajdziek, gdzie je znaleźć, pewnie wam podlinkuję Bachusa czy coś. Także po prostu lecimy do kolejnego punktu. Teraz przechodzimy do tematu, jak zarabiać w GTA Online. Szczerze, najlepszy zarobek jest to napad na Cayo Perico. Jeszcze niedawno było opłacalne najbardziej napad na kasyno. Dalej jest opłacalny, ale nie tak jak Cayo Perico, ponieważ solo można wyciągnąć nawet tam 1 700 000, a jest bardzo mało przygotowań. Także kostka kosztuje 200 miliona. Także jeśli się wahacie nad salonem gier, a właśnie kosatką, no to wybierzcie kosatkę, bo tam najtańszy w mieście salon gier kosztuje 1 800 000, a kosatka kosztuje właśnie te 2 200 000. Moim zdaniem warto dopłacić te 400 tysięcy i zarabiać o wiele więcej i samemu, i potem nie narzekać, że ktoś coś zepsuł, tylko po prostu samemu sobie radzić, bo jest ten napad bardzo prosty, jak się go już nauczycie. Także polecam kupić kosatkę. I teraz przechodzimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem oczywiście są biznesy. I teraz pytacie, jakie biznesy są najbardziej opłacalne. Najbardziej opłacalny biznes to
bunkier. Po bunkrze wydaje mi się, że paczki oraz import-eksport, ale mogę się mylić. Ja wam najbardziej polecam bunkier. Bunkier jest bardzo opłacalny, jeszcze jak Rockstar daje jakieś premie, na przykład razy 2, to można nawet zarobić tam w 8 godzin, bo to jest gunrunning, można zarobić w 8 godzin tam 2 miliony na czekaniu tak naprawdę. Także możecie sobie kupić zasoby, tam ciągle latać i po prostu potem sobie sprzedacie. Tylko do sprzedaży bunkra musicie mieć minimum 2 osoby, ale często robią się pojazdy na 4, także insurgenty, także polecam mieć kogoś, a jeśli nie chcecie mieć po prostu tylu pojazdów, to wystarczy, że kupicie sobie zasoby na pusty bunkrze i jak będziecie mieli już zapełniony, jak na przykład jak będziecie mieli zapełniony ten jeden zasób, czyli tam 70 000, to po prostu potem sprzedajecie i macie jeden pojazd, tak? Myślę, że to dobrze wytłumaczyłem. Także import-eksport też się opłaca robić, ale niekoniecznie, bo teraz inflacja poszła do góry i są ciekawsze rzeczy do roboty, ale dla początkującego gracza, owszem, import-eksport jest fajne, przyjemne. Chociaż ja polecam te napady robić, tak? Także oraz paczki, tak? Paczki są ok. Paczki są ok. Tylko musicie paczki, żeby były fajne, po prostu sobie możecie je zbierać po prostu na sesji, jak wam się nudzi coś, a potem po prostu sprzedajecie, jak będzie premia jakaś i nawet jak gdzieś będziecie mieli sesje zarobkowe, to nawet możecie na pełnym magazynie dużym, możecie nawet zebrać 5 milionów, także sporo. Lecimy do kolejnego punktu. Kolejnym punktem są misje VIP-a czy prezesa. Są one opłacalne, bo robi się je szybko, a jeśli ma się opresora czy buzarda, to jest błyskawicznie, bo na przykład łowca głów się robi błyskawicznie, jeśli ma się właśnie buzarda albo opresora z rakietami. Robi się bardzo szybko takie misje, a bez premii zarabia się tam 25 000, a z premią 50 000. To jest z 5 minut i 50 000. Też ważne jest to, że jest cooldown na te misje, ale jednak są te misje i zawsze jeśli brakuje gotówki, to możecie sobie dorobić tymi misjami VIP-a czy prezesa właśnie. Moim zdaniem takie dwie najbardziej opłacalne misje to są właśnie Łowca Głów i Turysta. I społeczność też najbardziej gra te misje. Także lecimy dalej. Teraz poruszymy sobie kwestię inwestowania w różne rzeczy. Moim zdaniem, jeśli chodzi o uzbrojenie, czyli broń i tak dalej, kupcie sobie, jeśli chodzi o karabinki, kupcie sobie karabinek specjalny oraz pistolet przeciwpancerny, bo to jest najlepszy pistolet, który można strzelać z samochodu. Nie SMG, tylko właśnie przeciwpancerny. Dla początkującego gracza to wystarczy. Karabinek specjalny to będzie do końca gry z tobą, nawet może być. Potem jedynie możesz sobie kupić minigana, może jakąś snajperkę, ale to jest niewymagane, bo dla gracza takiego początkującego karabinek specjalny oraz właśnie pistolet przeciwpancerny. I teraz kwestia inwestycji w auto, czy ogólnie pojazd. Wiadomo, że każdy powie opresor i w sumie też tak powiem. Opresor dwójka jest bardzo... Opresor dwójka bardzo pomaga w szybkości czegoś zrobienia. I jeśli ma się budżet taki, no to ja polecam opresora owszem, ale jeśli jesteś początkującym graczem, no to wątpię, że masz wolne 3 miliony. Także ja bym polecał na początku jako auto, nie jako latająca miotła. Ja bym polecał ci Karin Futo albo Sultana RS. Jedno z tych dwóch. Obydwa możesz znaleźć na ulicy. Są super. Moim zdaniem takie uniwersalne, chociaż zamiast tych aut możesz sobie kupić na przykład Batiego za 15 000 i mieć po prostu Batiego na próby czasowe też na przykład, co nie? Także Bati jest nieśmiertelny dla graczy. Także Shotaro też jest fajny jako motocykl, ale o Shotaro nie gadajmy, bo Shotaro kosztuje 2 miliony, także
Myślę, że z inwestycji to tyle. Także lecimy do kolejnego punktu. On nawet przejeżdżał teraz Sultan obok mnie na nagraniu, także moim zdaniem też jeśli chcesz zarobić, szukaj graczy po prostu, szukaj graczy, ponieważ bardzo sporo osób też potrzebuje pomocy w napadach. Tworzę swoją społeczność też na Discordzie. Mam mało osób jak na razie, bo na razie kanał startuje, także tak samo ekipa w GTA, jeśli szukasz do gry właśnie takiej ekipy, to też jest w opisie, chyba. A jak nie ma, to po prostu wbij na Discorda i powiedz, że chcesz na czacie gdzieś, powiedz, że chcesz do ekipy, to tam pogadamy na Discordzie i cię przyjmę. Ekipa będzie miała bardzo dużo bonusów, także będą zloty, sesje zarobkowe chyba są w ogóle najlepsze z tego wszystkiego, także jeśli by ktoś chciał, to zapraszam. Ale tak wracając do tematu, to wcześniej mówiłem w biznesach, że bunkier jest najlepszy. Owszem, ale nie wspomniałem tam, że trzeba kupić biuro do tego. Chyba że macie GTA Premium. Znaczy, no, GTA Premium, tam GTA pakiet kryminalisty, co nie? Najlepiej z biurem się wstrzymać na chwilę, moim zdaniem. I uzbierać na bunkier. Tylko ważna sprawa. Jeśli macie pakiet kryminalisty, nigdy nie kupujcie tego bunkra, co jest u góry. Ponieważ nie chcecie, po prostu. Zapewniam wam to, nie chcecie mieć na bunkra. Poczekajcie sobie, uzbierajcie sobie pieniądze. Poczekajcie, aż będzie jakaś zniżka. Bo często Rockstar daje zniżki na bunkry. I kupcie sobie albo w Zatoce gdzieś tam, w Paleto Bay, chociaż ja tak nie polecam tam. Ale tam dużo graczy też ma tam bunkier i poleca, także... Ja mam bunkier w Czumasz, czyli bardzo blisko do miasta i szczerze, moim zdaniem to jest najlepsza lokalizacja. I tylko tam wam polecam kupować bunkier, albo właśnie w tej zatoce Paleto Bay, tam przy lotnisku Trevora. Sporo osób tam ma, ja tam nie chciałem mieć, no i w sumie nie mam. Ale sporo osób ma i poleca, także... no. Z biurem, jak mówię, możecie się wstrzymać, bo biuro najtańsze kosztuje 1 milion. Czasem na przecenie kosztuje tam 500 000 albo 600 000. Na razie, tak jak mówię, warto się wstrzymać, szukać kogoś do gry, trochę uzbierać sobie z napadów, z randomami, albo kogoś z Discorda właśnie, bo my też często gramy napady z widzami, staramy się, także bierzemy mało procent, także jak ktoś ma napad na kasyno albo napad na Cayo Perico, to solo można. Ale jak ktoś ma napad na kasyno i chce dużo zarobić, to ja biorę 15% najmniej. Także pomogę. Tylko nie w cichym, bo ciche to jest przyjemne. Dobra. To tyle chyba z tej wiadomości. Także zapraszam do kolejnego tematu. W sumie to nie do kolejnego tematu, tylko już do końca się zbliżamy materiału. Także mam nadzieję, że komuś pomogłem, bo starania były przy tym filmie. Na tym kanale tylko i wyłącznie będzie się pojawiały filmy z GTA. No i głównie poradniki, tak, bo ludzie to oglądają. Próbowałem GTA, tylko że bardziej takie wyścigi kiedyś, nie pykło. Także jeśli widzisz ten film skądś, na przykład wyszukiwarki, bo wpisałeś go i oglądasz mnie teraz, w tym momencie, to bardzo cię proszę, zostaw suba, ponieważ to jest nowy kanał. Zaczynam z nim dopiero. A mogę ci obiecać, że będzie kozacki. Dowiesz się tutaj wszystkiego bardzo szybko. Będę informował prawie że o wszystkim. Tylko najpotrzebniejsze rzeczy tutaj będą. Nie będzie żadnych śmiesznych rzeczy, bo one wcale śmieszne nie są. Także jeśli ufasz mi czy coś, to zostaw tego suba, daj dzwonek i odwiedzaj codziennie filmy, bo będą one ciekawe i będą przydatne, to najważniejsze. Także dziękuję ci za oglądanie, drogi widzu bądź człowieku. Nie wiem, czy jesteś moim widzem teraz. Mam nadzieję, że tak. Także
Dziękuję Ci za oglądanie bardzo. Trzymajcie się wszyscy zgromadzeni i cześć.